Dzisiaj zapraszam na pudełko w klimacie folk z kogutem. Do tego dawno niewidziane spękania jednoskładnikowe, troszkę konturówki oraz hasło przewodnie. Mniej znaczy więcej. Według mnie spękania jednoskładnikowe i sielska wieś pasują do siebie znakomicie. No i do tego klasyczny pomysł, żeby rzucić w cholerę tą naszą otaczającą rzeczywistość i pojechać w Bieszczady. No cóż, Bieszczady jeszcze na mnie poczekają, a ja biorę pudełko i przemalowuję lazurem. Pomieszałam czarny heban i klasyczny brązik orzechowy. Maluję, suszę, a potem dokładnie szlifuję papierem ściernym. Jeżeli po szlifowaniu okaże się, że pudełko jest za jasne, to można to wszystko polazurować jeszcze raz. A teraz całe pudełko jeden raz bardzo dokładnie lakieruję lakierem akrylowym matowym. Po wyschnięciu lakieru nie widać, ale drewno jest zamknięte i nic nam już z niego nie odpadnie. Ten spękacz jednoskładnikowy otworzyłam i używałam jakieś 3 lata temu, więc tym razem naprawdę nie miałam pewności, czy będzie działał. Spękania dwuskładnikowe po upływie terminu przydatności zazwyczaj są już do wywalenia. A ten spękacz jednoskładnikowy co prawda trochę zgęstniał, ale zadziałał naprawdę ok. Po bokach chciałam mieć mocniejsze spękania, więc nałożyłam preparat grubiej, a na środku będzie kogut, więc na spękaniach mi szczególnie nie zależy. Spękania jednoskładnikowe mają olbrzymi plus, wychodzą praktycznie zawsze. Tutaj pytanie brzmi nie czy wyjdą, tylko jak wyjdą. Zmiennych jest naprawdę bardzo dużo. Po pierwsze, jak nałożymy preparat, czyli jak grubo i w którą stronę będziemy ciągnęli pędzlem. Druga niewiadoma to farba akrylowa. Zależnie od tego, jak jest gęsta albo przez kogo wyprodukowana, spęka lepiej, gorzej, słabiej lub mocniej. A niektóre kolory, szczególnie złote albo srebrne, nie pękają wcale. Farbę możemy nakładać pędzlem lub gąbeczką, a kierunek i ułożenie pędzla także ma istotne znaczenie. Podsumowując, jest ok, bo spękania jednoskładnikowe wyjdą Wam zawsze, ale efekt może być czasami zaskakujący. Uwaga, ważna informacja, nigdy nie poprawiamy już raz pomalowanej powierzchni, bo pędzel zamiast nam domalować, ściągnie nam farbę razem z preparatem. No a spękania zaczynają powstawać praktycznie natychmiast, a gdy preparat wyschnie, na przykład u mnie, wyglądają tak. Ten preparat potrafi zaskoczyć. Widzieliście, że w środku preparatu było bardzo maleńko, a spękania są całkiem mocne. Warto pamiętać, że gdy trafi Wam się klęska urodzaju, czyli spękań jest dużo za dużo, to można je po prostu na końcu, gdy już wszystko jest suche, trochę zamalować. Koguta z serwetki wycinam tyle, ile się da. Następnie serwetkę rozdzielam i będę strzępiła brzegi, żeby lepiej wtopiły się w tło. Przydadzą się jeszcze te malutkie narożniczki. Zwykła woda i cieniutki pędzelek. Moczę delikatnie brzegi i po prostu obrywam. Takie postrzępienie brzegów jest całkiem ok. A kogucik jest troszkę pokombinowany. Tam, gdzie mogłam, to wycięłam, a gdzie się nie dało, to strzępię. Prawdę mówiąc, to nawet jakoś szczególnie nie muszę się starać, ponieważ spękania wyszły mi tak intensywne, że gdy przykleję koguta, to wcale tych brzegów serwetki nie będzie widać. Szeroki pędzel, klej do deku i po prostu przyklejam. Smaruję serwetkę klejem wyłącznie od góry, ale ważne, aby nabierać naprawdę dużo kleju przy każdym pociągnięciu. Gdy ciągniemy pędzel po serwetce, klej musi od razu przesiąknąć przez nią i przykleić nasz rysunek do powierzchni. Jeżeli kleju na pędzlu jest za mało, to od razu widać, ponieważ serwetka zaczyna się przyklejać do pędzla, zamiast przyklejać się do pudełka. I jeżeli tak się u Was stanie, to nie ma co kombinować. Trzeba szybko takiego koguta jeszcze na mokro z pudełka zmyć, potem je wysuszyć i przykleić kolejnego koguta, bo przecież na serwetce jest ich 4. A teraz te ozdobniki z narożników oraz kwiatek nad kogutem będę się starała jakoś powtórzyć na bokach pudełka przy pomocy konturówki. Wow, zabrzmiało bardzo poważnie, ale w tym wypadku słowo klucz brzmi będę próbowała. Najpierw mała rozbiegówka z boku pudełka. Pomysł był, a teraz mówię sprawdzam, ale lepiej ryzykować z boku pudełka. Wypróbuję tutaj kilka zawijasów i jeżeli któreś wyjdą mi lepiej, to właśnie te namaluję z przodu.
Jeszcze jakieś drobne poprawki i trzeba sobie jasno powiedzieć, że lepiej nie będzie. Suszę i za chwilę zaczynam malować z przodu. Możliwe, że niegłupim pomysłem było poćwiczenie jeszcze z drugiej strony pudełka i na końcu zrobienie przodu, ale dobra, jakoś poszło. Tak podpowiada logika, ale prawdę mówiąc uważam, że ten trzeci bok wyszedł mi najsłabiej, więc chyba nawet dobrze, że właśnie taka kolejność była. Nie ma co gadać, kończę malowanie konturówką, suszę, lakieruję, bo za chwilę troszkę tą konturówkę przyciemnię, teraz jest za biała i za bardzo mi świeci. Wysuszone, przybrudzone lazurem i można by powiedzieć gotowe. Ale właśnie w takich minimalistycznych pudełkach to wszystkie dodatki robią najfajniejszą robotę. No i prawdę mówiąc, ja te wszystkie malutkie, słodziutkie dodatki naprawdę uwielbiam. W drewnianych koralikach malowanych lazurem cieniowanie wychodzi po prostu samo. Rafia albo fajny sznurek dodany do uchwytu, a na koniec moja prywatna wisienka na torciku. To, co tygrysy lubią najbardziej, czyli stempel odciśnięty w glince. I jak Wam się podoba taka przysłowiowa ucieczka w Bieszczady na jedno popołudnie? Czy taki folk to troszkę Wasz klimat, czy zupełnie nie? Jeżeli trafiony, zatopiony, to listę wszystkich produktów, które używałam w tym filmie, znajdziecie pod wideo, czyli w opisie filmu. A ja dziękuję za uwagę, zapraszam do naszego sklepu na inspirello.pl i naszą super grupę na Facebooku.